dobry, witam wszystkich. Niestety technologia zawiodła. Testowałem tutaj nowy mikrofon z AliExpressu. Niestety nic nie nagrał. Także dogrywam dźwięk po prostu z ręki teraz. Tak jak widać, kupiłem nową drukerkę 3D. Właśnie tutaj bardzo fajny uchwyt jest stworzony do wyciągania z kartonu. Zawsze to jest problem, a tutaj taki wychodzi. Zabezpieczenie też w miarę solidne, wszędzie pianki takie grube dość. Pierwszym elementem wyciągniętym jest instrukcja oraz płyta, na której to wszystko będzie drukowane. Ona jest metalowa i ma bardzo silne magnesy przyczepione do stolika. Później to będzie pokazane. To jest uchwyt na filament. Element do oczyszczania dyszy, kabel zasilający. Zestaw narzędzi potrzebny do użytkowania drukarki i do jej złożenia przede wszystkim. Zestaw kluczy, ostrza, śrubki, lubrykant. Tu się bardzo zastanawiam, co to jest w ogóle, a to się okazuje, że to jest próbki wszystkich chyba dostępnych filamentów w sklepie Bambu. Można obejrzeć, jak na żywo wyglądają. Super gadżet. Sprawdzić również ich twardość, bo tym się różnią. Tutaj właśnie już
To jest właśnie drukarka rozłożona na dwie części. Należy ją włożyć. W gratisie dostałem taki zegarek do samodzielnego wydruku. Jeszcze go nie zrobiłem, ale w najbliższym czasie pewnie wydrukuję na niego budowę. Tutaj próbka filamentu i rurka prowadząca właśnie do filamentu. No i to chyba wszystko w kartonie. Oczywiście to jest moja pierwsza drukarka i muszę korzystać z instrukcji. Instrukcja jest bardzo przejrzysta i dobrze napisana. Także wszystko sprawnie tu mi szło. A tu właśnie pokazuję. Widać, jak to solidnie trzymają te magnesy. Nic tu się nie przesunie. Tutaj na rysunku widać teraz kolorem czerwonym zaznaczone śrubki, które powinienem wykręcić. To są to śrubki transportowe, zabezpieczenia transportowe. Tutaj też widać, że przewód od podgrzewania stołu został teraz dodatkowo zabezpieczony. Poprzednie wersje miały podobno problemy z urywającą się końcówką. Tutaj już jest w oplocie i usztywniona końcówka, czego dowiedziałem się dopiero po paru dniach, że wcześniejsze wersje były inaczej zbudowane, ale to bardzo dobrze.
Nie musiałem dodatkowo drukować dodatkowego zabezpieczenia. No i teraz wszystko działa jak powinno. Tutaj chyba kolejnym krokiem w instrukcji było odbezpieczenie właśnie osi Z. A nie, najpierw montaż dołu stołu, czyli osi Y tam jest pod tym stolikiem. Teraz właśnie odbezpieczamy nóż się okazał trochę za duży i się bałem, że uszkodzę cokolwiek. Tutaj bardzo fajne takie foliki żeby właśnie chyba nie porysować przy rozcinaniu tych trytytek. Bardzo fajnie to zapakowane, solidnie. Widać, że ktoś się tu postarał, obmyślając to całe pakowanie. Teraz kolejnym krokiem bodajże było skręcanie. I też wszystko bardzo ładnie oznaczone zielonym kolorem. Śrubki tak samo opisane ładnie w opakowaniu, które powinniśmy użyć. Tutaj teraz ładnie widać właśnie zielonym kolorem oznaczającym miejsca, w których powinny być śrubki. O, i tak samo tutaj pod tą pokrywą.
muszę pamiętać przy następnym filmiku nakręcać po prostu w poziomie, a nie w pionie, bo strasznie mało widać. W opakowaniu chyba było 12 śrubek, o ile dobrze pamiętam. Znaczy w opakowaniu było 13 śrubek, 12 jest miejsc. Znaczy dali jedną w zapasie. Że jak ktoś będzie składał, niech się nie boi, że mu została śrubka. Ciekawy jestem, jak to się trzyma teraz po pewnym czasie, jak już parę wydruków wykonałem, czy te śrubki się rzeczywiście tam trzymają, bo jednak ta drukarka nabiera trochę wibracji. Muszę to sprawdzić, czy one czasami się nie luzują, czy ich nie trzeba dodatkowo jakimś klejem zabezpieczyć. Nie trzeba jakimś klejem zabezpieczyć dodatkowo. W instrukcji nic takiego nie jest napisane, ani nie dodali do opakowania żadnego kleju. Więc jestem ciekawy, czy one się nie luzują, bo to teraz pokrywa, tylko taki klik ma być. Ona jest tylko wsuwana, nic tam się nie podhacza, nic nie ten. Tyk, klik i tyle. No wszystko to jest fajnie spasowane, więc tu raczej problemów żadnych nie będzie. O, właśnie, tutaj jeden taki trudniejszy moment podczas całego składania tej maszyny. Już trudniejszy, no, jak się już raz to zrobiło, to już się wszystko wie, ale
Tutaj kolorami oznaczone są przewody, co bardzo ułatwia sprawę. Raczej nikt nie pomyli. No, a ja pomyliłem. I właśnie tu są takie właśnie małe problemy, bo takie dziwne złącze jest strasznie. Należy tam położyć i wsunąć te USB. Bardzo ciekawe rozwiązanie, ale no nie spotykamy nigdzie, więc tutaj musiałem chwilę się zastanowić nad tym, jak to ma wyglądać. I tu taka śrubka zabezpieczająca jest teraz, żeby się to samo nie wysunęło. No i ten przewodzik właśnie musi być w takich kanalikach poprowadzony. Niestety właśnie w ten kanalik strasznie ciężko to było wsadzić. Bałem się, że uszkodzę przewód po prostu. W miarę to ładnie weszło, klik i gotowe. Ułożyć przewód, żeby nie wystawał, ale właśnie w ten kanalik nie chciało to wejść. W końcu się udało jakoś tam, ale ten element akurat bym dał do poprawy. Zostawiało jakieś inne rozwiązanie, bo łatwo można tutaj uszkodzić przewód, wciskając go na siłę. O, tutaj montaż jeszcze systemu czyszczenia dyszy. Tak prosto, tylko wjeżdża, cyk i śrubeczka. Chwilę mi zajęło jej szukanie, chociaż była opisana, ale za pierwszym razem wziąłem nie tą. Tak właśnie.
wyniki opisane, a człowiek i tak się myli. Jak widać pole robocze tej drukarki 256 na 256 na 256 mm. Montaż chwytu do filmowania. I to jest sam filament.
No i to był w sumie koniec. Do kalibracji pierwszego uruchomienia zapraszam do kolejny filmik. I oczywiście zapraszam do subskrybacji.